Zgadnijcie, o jakie miasto chodzi. Połowa jego obszaru to tereny zielone. Ma bardzo dużo teatrów operowych, w tym słynną operę wiedeńską. A najpopularniejszym daniem jest sznycel wiedeński. Paryż? Londyn? Nie, to Wałbrzych. Wiedeń. Przepraszam, pomyliłem się. Tak więc Wiedeń. To jest jedno z tych miast, do których przyjeżdżasz i myślisz, czemu nie odwiedziłem tego miejsca wcześniej? Być może to przez dobre jedzenie. Albo wysokie stężenia eleganckiej budowli. Lub przez jeden z najstarszych parków rozrywki na świecie. Takie rzeczy będą w dzisiejszym odcinku. Postaram się nie zanudzać. Proszę jeszcze tylko łapkę w górę na dobry początek i zaczynamy! To jest najdziwniejsze miejsce, w którym spałem do tej pory, bo jestem na dachu parkingu. 4 euro za dobę, jeśli chodzi o Wiedeń, to nie jest jakoś mega drogo. I w sumie jestem tutaj już 3 dni. Tutaj jest stacja metra i dosłownie idę 100 metrów i jestem na parkingu, gdzie zostawiłem samochód. Fajnie, bo parking jest nad stacją metra. Chodzi mi o to, że komunikacja w Wiedniu jest bardzo dobrze zorganizowana. Dlatego jedną z lepszych opcji jest zostawienie samochodu na obrzeżach i podróżowanie po Wiedniu metrem. Dzięki aż 5 liniom można łatwo dotrzeć do większości atrakcji i ważniejszych punktów w mieście. Wystarczy kupić bilet w automacie. Dajesz start, to już pojedynczy bilet, to sobie dajesz tutaj. 2,40 kosztuje pojedynczy przejazd i możesz 80 minut jechać. Jest tygodniowa karta, ile kosztuje na tydzień? 17 euro, nieźle. 72? Też 17. Tygodniowa kosztuje tyle co na 3 dni. Ja chcę na jeden. 8 euro. Przykładasz kartę. Taki bilet mi w zupełności wystarczy do tego, co planuję zobaczyć. Jednak jeśli przyjechałeś do Wiednia, żeby zwiedzać muzea, kawiarnie lub restauracje, to kupując wiedeńską kartę miejską lub inaczej Vienna City Card, możesz dostać zniżki na wyżej wymienione miejsca. Nawet nie trzeba chodzić, bo komunikacja miejska też jest wliczona w cenę. Ile, co i gdzie można znaleźć na tej stronce, link w opisie. Generalnie metro podjeżdża co 3 minuty, no i prawie nikogo nie ma. No dobra, ale co takiego ciekawego można znaleźć w Wiedniu? No na początek Donauturm, prawie to samo co w Rotterdamie, z tą różnicą, że tutaj nie ma tej windy, która jedzie jeszcze trochę wyżej i która się kręci. Ale zaraz zobaczymy, idę tam na górę. Donauturm, Została wybudowana w 1964 roku, czyli 4 lata po tym, jak powstała wieża w Rotterdamie. Więc wiadomo, kto się kim inspirował. To jest zjeżdżalnia w ogóle, ale nie chce mi się iść samemu na nią. Co za pomysł zjeżdżalnię zrobić taką jak na basenie, co nie? Tylko że jest 160 metrów powyżej gruntu. No i nie ma wody. To jest zasadnicza różnica. Wstęp kosztuje 18 euro i do Twojej dyspozycji jest punkt widokowy na wysokości 150 metrów oraz kawiarnie na 160 i restauracja na 170 metrach, które są obrotowe, a pełny obrót wykonują w około pół godziny. Podobno, bo kiedy ja tam byłem, to się nic nie obracało. Sama wieża ma 252 metry wysokości, co czyni ją bezapelacyjnie najwyższym budynkiem nie tylko w Wiedniu, ale i w całej Austrii. Z góry można podziwiać panoramy Wałbrzycha. Wiednia! Znowu się pomyliłem. Wieża znajduje się dość daleko od centrum, więc widoki mogłyby być atrakcyjniejsze. O wiele lepiej to wygląda z drona. Aby latać dronem w Austrii, trzeba wyrobić licencję i wykupić ubezpieczenie. Musiałem się nieźle napocić, żeby to zdobyć. Więc jeśli Ci się podobało, to jest odpowiedni moment, żeby ofiarować mi łapkę w górę. To tak niewiele, a bardzo może mi pomóc. Z góry dziękuję. Albo mi nogi urosły, albo to są bardzo małe tory. Dla bardzo małych pociągów. Albo idziesz sobie parkiem, a tutaj taki znak. To znaczy, że pociąg będzie jechał, nie? No i rzeczywiście są tory. Na kolejną, dosłownie, atrakcję postanowiłem się przejść, bo nigdy nie wiadomo, co można znaleźć po drodze. Dystans 4 km to nie jest jakoś specjalnie dużo, szczególnie patrząc przez pryzmat Wiednia, który ma 414 km² powierzchni. To znaczy, że jeżeli byłoby to idealne koło, miałoby średnicę prawie 23 km. Skoro już jesteśmy przy matematyce, to jakieś 2/9 obywateli Austrii mieszka w Wiedniu, czyli 22%, czyli 2 miliony z 9. Ja wiem, że można prościej, nieważne. Lecimy dalej. Kolejnym punktem jest wesołe miasteczko Prater. Nie jest tajemnicą, że muzykę do filmów głównie czerpię z biblioteki YouTube'a.
Każdy twórca może wykorzystać piosenki do swoich filmów. I kiedy szukałem czegoś ciekawego do fragmentu z Weselym Miasteczkiem, trafiłem właśnie na ten utwór o jakże swojskiej nazwie Smoked Kiełbasa Polka. Smoke to znaczy wędzony, kiełbasa to kiełbasa, a polka to taki rodzaj muzyki, czyli wędzony kiełbasa polka. Prawda, że pasuje idealnie? A teraz coś o parku. Najsłynniejszą atrakcją w parku jest Riesenrad. wielki diabelski młyn zbudowany w 1897 roku, który stał się jednym z symboli Wiednia. Dosłownie jest tu wszystko, co taki park potrzebuje. Od rollercoasterów, przez te dziwne wieże, aż do tych... Ja w ogóle nie przepadam za takimi parkami, więc nie wiem, co jak się nazywa. Dlatego po prostu obszedłem park i ruszyłem dalej. Ja prawie jak czerwona w chadze, też stoją w oknach i machają. Hello? Nie wiem, czy to widać na mojej kamerce, ale tu pełno owadów lata. I tu tak bardzo dużo. Póki co to zobaczyłem tylko same rozrywkowe atrakcje, a przecież Wiedeń jest taki ekskluzywny. Pełno tu muzeów, teatrów czy innych rzeczy. Jednak nie lubię szwendać się po nocy w obcym mieście, dlatego zmykam na parking. 4 euro za noc w Wiedniu to jak za darmo, lecz nie ma nawet bieżącej wody, dlatego płacę za parking i jadę na pobliską stację trochę się ogarnąć. Gdyby nie, Donauturm. to właśnie katedra Świętego Szczepana byłaby największą budowlą w mieście. Aż od 1433 roku, kiedy to ukończono budowę. W wieży północnej znajduje się jeden z największych dzwonów w Europie, który został odlany z tureckich armat zdobytych podczas odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku. Dach jest pokryty kolorową dachówką, która przedstawia herb miasta oraz cesarskiego orła. A jeśli jesteś fanem muzyki kościelnej, katedra posiada jedne z największych organów w Europie z ponad 10 000 piszczałek, ale to co wisi na jednej ze ścian to już przesada. Watykan ma nieograniczony budżet, dosłownie śpią na kasie i jeszcze im mało, więc wieszają reklamy. I to jeszcze Fallouta, gdzie strzela się do ludzi. Najwyraźniej w Austrii nie jest to problemem. Rzeźby, fontanny i kościoły. Te obiekty znajdują się chyba w każdym większym mieście. Jednak z tego co mi wiadomo, tylko w tym mieście znajduje się Opera Wiedeńska. Chociaż urząd w Katowicach znajduje się w Rybniku, więc nie jest to niemożliwe. Ja wiem, że część ludzi ma takie: opera? To ta przeglądarka? A tak na poważnie, Opera Wiedeńska to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na świecie. Jej historia sięga 1869 roku, kiedy to otwarto ją przedstawieniem Don Giovanni. Mozarta. Budynek został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, ale odbudowano go do 1955 roku. Najtańsze bilety, czyli miejsca stojące, można nabyć już nawet za kilka euro, a najdroższe mogą kosztować nawet 300 euro za sztukę. Póki co to szarpnąłem się na najdroższy obiad w mojej karierze. Zapłaciłem 30 euro za sznycla oryginalnego. To fajna knajpa w ogóle. Jakie jest najbardziej popularne danie w Austrii? Sznycel po wiedeńsku. Jest to po prostu kotlet tak zbity, że jest taki bardzo cienki, ale jest ogromny i zajmuje cały talerz. Zobaczymy, czy jest lepszy niż schabowy. Raczej wątpię. Do cappuccino dostałem szklankę wody. Ale mięsa dostałem. Kurde, masakra. Wcale nie jest taki cienki, ale jest na pewno duży. I do tego ziemniaczki tutaj osobno. Obowiązkowo dostaje się cytrynę do sznycla wiedeńskiego. I nie wiem co to jest pewnie jakiś dżem albo coś. No, to jemy. Kotlet bardzo dobry, ale nie wiem czy wolę schabowego czy to. Według mnie nie ma za bardzo różnicy. Po pierwszym kęsie to tak stwierdziłem, że to i to jest mięsem. Ziemniaki z kolei zimne. Ziemniaki w czymś pływają, ale super to jest. Nie potrafię rozpoznać smaku ani zapachu, ale bardzo dobre. Mimo że są zimne, to jakoś to wchodzi. No jestem w połowie i póki co dalej trudno stwierdzić, czy schabowy lepszy. No oczywiście, że lepszy. Bardzo dobre. Za taką kasę no to musiało być dobre. Zapłaciłem, jeszcze nie zapłaciłem, ale jakieś 30 euro mi to wyjdzie.
No, tak daję 9 na 10, bo jednak ziemniaki były zimne. Mało ich trochę. Następnym obowiązkowym punktem w Wiedniu jest pałac Schönbrunn, wraz z ogrodami, czyli kolejny obiekt, o którym można się rozpisywać w nieskończoność. Pałac był letnią rezydencją Habsburgów, czyli ówczesnych władców Austrii, którym słowo rozmach było dobrze znane. No bo który pałac ma na swoim terenie zoo, labirynt żywopłotów, rzymskie ruiny, a w pałacu znajduje się 1441 pokoi. Wszystko leży na powierzchni 167 hektarów, czyli jakieś 0,4 powierzchni całego Wiednia. Wbrew pozorom to dużo. Idzie się tu dosłownie zgubić. Kurczę, którędy teraz? I całkiem spory ten labirynt. To nie przesadzam. Na pewno jest wysoki. Co nie? I on się ciągnie aż tam. Albo tam. Na niewielkim wzgórzu znajduje się pawilon Gloriette, z widokiem na pałac i Wiedeń. Jednak z drona wygląda to ciekawiej. Niebywałe, znowu robi się ciemno. Jednak postanowiłem zaryzykować i jednak coś nakręcić nocą. A jest to Pałac Belwederski. Również jest imponujący i pod pewnymi względami są do siebie podobne. Ogrody rozciągają się między Belwederem Górnym a Dolnym. Są pełne symetrycznych, zaplanowanych ścieżek, fontan, rzeźb oraz ozdobnych żywopłotów. Jednak jak się okazało, nocą zamykałem cały obiekt. Ale jest zamknięte. Jestem zamknięty w tym parku. Bo jest do 8 i teraz nie wiem, którędy wyjść. Krzyczała do mnie jakaś kobieta przez okno po niemiecku, ale nie zrozumiałem. I powiedziała mi, że mam iść dalej. Ciekawie, gdzie jest wyjście. Wszystko zamknięte. Ale jazda. Tam są jacyś ludzie, idę się zapytać. Oni też nie wiedzą. 8 jest. Ja byłem 4 po przy bramie i powiedzieli mi, że do 8 jest zamknięte. A tu jest więcej ludzi, bo tam jeszcze parkę spotkałem. Tam jest 2 ludzi. Ale jazda, tego się nie spodziewałem, co nie? Że utknę w parku. A specjalnie przyjechałem w nocy, żeby nakręcić parę rzeczy. No i ta rzecz akurat nie jest za fajnie oświetlona. Jest zamknięte. To jest dopiero niespodzianka. Udało się, bo jak podeszłem do bramy i to ktoś nacisnął brzęczek i się drzwi otwarły. Więc luzik. No, ale masakra, myślałem, że nie wyjdę, nie? Bo tam kobieta mi krzyczy, że do 8 i zamknięte. Dziwna akcja. Generalnie to mało nakręciłem, bo się trochę zestresowałem, że nie chcą mnie wypuścić. Poza tym nie było tam nic prawie oświetlone. Na szczęście udało się nakręcić trochę rzeczy na mieście. Na koniec zostaje jeszcze kompleks, Hofburg, który składa się z licznych budynków, dziedzińców i ogrodów. Stoi tu już od XIII wieku i był zimową rezydencją rodziny Habsburgów. W środku znajduje się kilka ciekawych rzeczy, na przykład skarbiec cesarski, pełny różnych klejnotów, artefaktów i innych cennych przedmiotów. Jest tu również najstarsza szkoła hiszpańskiej jazdy, która działa od 450 lat. W sensie uczą jeździć na koniach. W kompleksie znajduje się również Biblioteka Narodowa, która jest domem dla 200 000 książek. Oczywiście wszystko na ogromnym terenie otoczonym ogrodami. Kiedyś mi w ogóle nie przeszkadzał deszcz, ale teraz jest kilka powodów, dla którego wolałbym, żeby nie padało. Po pierwsze, nie ma słońca, czyli nie mam prądu, ani internetu, bo nawet jeżeli miałbym naładowany bank energii, no to nie otworzę okna i nie wystawię Starlinka, bo mi napada do środka. Po drugie, lepsze ujęcia wychodzą, jak jest ładna pogoda. Jak jest tak szaro i ponuro, no to tak sobie to wychodzi. No nic, jestem już 3 dzień w Wiedniu, także pora się zmywać.
Teraz jadę, nie powiem gdzie jadę, ale jadę do innego kraju od razu. I tak to by mniej więcej wyglądało. 3 dni w Wiedniu to zdecydowanie za mało, żeby go całego zwiedzić. Na szczęście nie jest to daleko od Polski, a jeśli mieszkasz na południu, to jest duża szansa, że masz bliżej do Wiednia niż do Warszawy. Jeżeli dotarłeś aż tutaj i podobał Ci się film, napisz w komentarzu fajny ten Wałbrzych. Wiedeń. Ja tak specjalnie, co nie? Napisz w komentarzu fajny ten Wiedeń. A będzie mi bardzo miło. Dzięki za oglądanie do końca. Widzimy się wkrótce.